Kia X-Ceed z 40 000 przebiegów w napędzie PHEV. Po co komu takie auto? Dziś przed Państwem Kia X-Ceed z napędem PHEV. Kia wypuściła X-Ceeda w 2019 roku i samochód praktycznie od razu skradł serca polskich klientów, przez co jest tych aut dość dużo na polskich ulicach. Dziś może zaczniemy od dupy strony. Bagażnik ma 191 litrów, jest to o 100 litrów mniej niż ma wersja hatchback. Co tutaj możemy znaleźć? Kable do ładowania z gniazdka domowego, wieszak mojego ojca oraz kable do ładowania typu drugiego. Bagażnik ma duży próg załadunkowy. W ogóle podłoga tego bagażnika jest podniesiona przez co? A właśnie przez to, że tak jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj hybryda typu plug-in i tutaj pod podłogą mamy tą właśnie 9 kW baterię. Dodatkowo jest tu jedna mała półeczka, pasy trzymające w tym wypadku trójkąt ostrzegawczy, zestaw do naprawy kół. Kanapa dzieli się w proporcjach 40-20/40, ale o tym sobie też wspomnimy siedząc na tylnej kanapie. Mamy haczyk z lewej strony, haczyk z prawej strony, mała kieszonka tutaj właśnie może na gaśnicę oraz gniazdo 12V. Z zewnątrz jedyne różnice pomiędzy wersją z napędem plug-in a pomiędzy wersją spalinową to ta klapka na przednim zderzaku do ładowania oraz mamy tutaj zakrytą atrapę chłodnicy. Auto prezentuje się całkiem ładnie, ta linia jest nowoczesna. Mamy tutaj w pełni LEDowe światła z przodu, jak i światła z tyłu. I to autko bardzo mi się podoba, jak to siedzi wszystko na tej 8-calowej feldze. Ta felga ma bardzo ładny wzór, nowoczesny i pasuje do charakteru tego auta. Jedyne, co mi nie pasuje w wyglądzie tego auta, to te fejkowe rury wydechowe. Powiedzcie mi, po co konstruktorzy robią tego typu rzeczy? Czy to rzeczywiście ładnie wygląda? Auto jest długie na 439,5 cm, szerokie na 182,6 cm. Wysokość tego crossovera to 148,3 cm, a rozstaw osi w tej Kii to 265 cm. Waga tego samochodu to 2030 kg i jest to o 300 kg więcej niż waga klasycznej Kii X-Ceed z napędem spalinowym. Otwieramy maskę i tutaj mamy tutaj na patyku 140 koni mechanicznych oraz 265 Nm. Jest to łączna moc tych dwóch silników, spalinowego i elektrycznego. Dobra, zaglądamy do środka. Może zacznijmy od drzwi. Tutaj mamy miękkie materiały, to jest przyjemne w dotyku. Tutaj mamy troszkę tego piano i w tym miejscu. Natomiast wygląda to bardzo estetycznie. Tutaj nadal mamy mięciutko. Dopiero twardy plastik zaczyna się tutaj. Ładne są te wstawki metalowe. Fotele są bardzo wygodne, mięciutkie. Środek mamy materiałowy, boki wykonane ze skóry z plastikowej świni. Są regulowane góra-dół manualnie. Przód, tył tak samo. Elektrycznie regulowany jest tylko odcinek lędźwiowy. W środku pozycję za kierownicą bardzo szybko i wygodnie zajmiemy. Tutaj naprawdę nie ma problemów z ustawieniem fotela pod siebie. Bardzo łatwo jest dobrać do siebie wygodną pozycję do jazdy. Kierownica jest skórzana. Jak na mój gust mogłaby być troszkę bardziej gruba, taka bardziej mięsista, ale za to jest miła, taka miękka w dotyku. Wnętrze X-Ceeda jest poprawnie zaprojektowane. Nie ma tutaj niczego zaskakującego, niczego nadzwyczajnego. Jest tutaj po prostu w miarę ładnie. Miękkie materiały mamy
tutaj na górze one sięgają aż dotąd, do tej linii. Tutaj zaczyna się dopiero plastik, tutaj też jest plastikowo. Co to jest tutaj na górze? Tutaj na górze mamy takie 3 diody. Jeżeli mamy podłączone autko do ładowania, one pokazują, jak mocno to auto jest naładowane. Jedna dioda 33%, czyli jeżeli mamy wszystkie 3 diody zapalone, no to auto jest w pełni naładowane. Jeżeli świecą się 2, no to ponad połowa baterii jest naładowana. To wszystko wygląda w miarę schludnie. Mamy tutaj ponad 10-calowy ekran z ładnymi grafikami. Drugi ekran, jaki mamy, to są te cyfrowe zegary przed oczami kierowcy. Ich nie można praktycznie w żaden sposób konfigurować. Jedyne rzeczy, jakie możemy zmieniać, to są te informacje na środku. Mamy jeszcze jeden wygląd do wyboru, jeżeli przejdziemy na tryb sportowy. I te zegary w trybie sportowym są rzeczywiście moim zdaniem ładniejsze i fajnie, gdybyśmy mogli mieć możliwość konfiguracji i wybrać samemu, który motyw chcemy mieć dla siebie włączony cały czas. We wnętrzu znajdziemy ładowarkę indukcyjną, natomiast Android Auto oraz Apple CarPlay działa tylko po kablu ze schowków. Pierwszy, może tutaj w podłokietniku, całkiem spory. Szkoda natomiast, że nie ma tutaj żadnego gniazda USB, żeby można było sobie coś tutaj schować i podłączyć. Fajne, że ten podłokietnik też jest regulowany przód-tył. Tu znajdziemy 2 uchwyty na napoje. Mały schoweczek tutaj i tam mamy, może tak sobie będzie lepiej widać, i mamy tutaj gniazdo 12V i 2 porty USB. Kolejny schowek to ten przed nogami pasażera, który też jest całkiem obszerny, wyłożony plasticzkiem. Szkoda, że nie jest wyłożony jakimś materiałem, żeby rzeczy, które tam rzucimy, za bardzo nam nie hałasowały podczas podróży. Wsiadamy do tyłu. Spróbuję usiąść za sobą. Ja mam 1,88 m wzrostu. Zobaczymy, czy sam za sobą się zmieszczę. No jest tu ciasnawo, ale nogi zmieściłem, pomimo że mam fotel opuszczony na maksa w dół. No tutaj, gdybym siedział w ten sposób i mielibyśmy siedzieć w 5 osób, no to wbijałbym nogi kierowcy w plecy. Natomiast jeżeli byśmy jechali w 4 osoby, bym się tutaj na spokojnie zmieścił. Głowę dosłownie, tutaj miejsca mam na styk. No nawet delikatnie haczę tą głową, no ale jakieś tam w miarę krótkiej podróży dałbym radę. Drzwiczki. Tutaj nie jest już tak dobrze jak z przodu, natomiast cały czas jest akceptowalnie. Tutaj mamy plasticzek, tutaj mamy podłokietnik mięciutki. To obicie również jest miękkie, wykonane z plastikowej skóry. Wygląda to całkiem ok. Z tyłu znajdziemy kieszonki w siedzeniach przed nami. Są też nawiewy i to fajne dla dzieciaków, że mamy jakiś nawiew. Szkoda, że tutaj nie znalazło się miejsce na jakiś port USB, żeby dzieciaki mogły sobie podłączyć jakiś, nie wiem, telefon, iPada czy coś takiego. Łatwo dostępne są Isofixy i również są tak samo jak w Renówce, którą ostatnio testowaliśmy, na takich klapeczkach, czyli te klapki nam się nigdzie nie zgubią. Co mi się również podoba i o czym wspominałem z tyłu, że ta kanapa jest dzielona w proporcjach 40, 20, 40. Przy okazji wspomnijmy również o podłokietniku z 2 miejscami na kubki, który też jest bardzo miękki i wygodny. A tutaj możemy sobie właśnie złożyć tą część i przewieźć jakieś dłuższe przedmioty, co jest bardzo praktyczne i często potrzebne. Pierwsze wrażenia z jazdy tym autem są bardzo przyjemne. Auto prowadzi się bardzo przewidywalnie, jest bardzo komfortowo, auto fajnie trzyma się drogi. W szybszych zakrętach czujemy się cały czas pewnie. Bardzo fajnie działa również zawieszenie, które dobrze wybiera nierówności. W środku jest cicho i naprawdę komfortowo można przemieszczać się po mieście.
Automatyczna sześciobiegowa skrzynia biegów dwusprzęgłowa działa bardzo ładnie, dobrze wybiera biegi, bardzo fajnie współpracuje z tymi dwoma silnikami, mam na myśli silnik elektryczny oraz silnik benzynowy. W jaki sposób możemy jeździć Kiją z napędem hybrydowym typu plug-in? Mamy 4 opcje do wyboru na dobrą sprawę. Pierwszy tryb jest to tryb klasycznej hybrydy, gdzie auto decyduje, gdzie auto po prostu pracuje tak jak klasyczny napęd hybrydowy. Drugi tryb jest to tryb typowo elektryczny, gdzie auto jedzie na prądzie cały czas do czasu, aż nie nadepniemy bardzo mocno na pedał gazu, bądź akumulator nie będzie potrzebował jakiegoś doładowania. I na trybie elektrycznym możemy jechać z prędkością do 120 km na godzinę. Kolejny tryb jest to tryb automatyczny. Wtedy komputer decyduje, czy jechać na samym prądzie, czy jechać w trybie hybrydowym. Czwarty tryb, jaki możemy sobie wybrać, jest to tryb sportowy. I tutaj ten silnik załącza się zdecydowanie szybciej, reakcja na pedał gazu jest zdecydowanie szybsza i jadąc w trybie sportowym możemy sobie te akumulatory delikatnie doładować. Jedziemy sobie ekspresówką, rozpędzimy się do 120 na godzinę, włączymy sobie tempomat. Ustawiłem tempomat na 124 km na godzinę. Zrestartuję komputer pokładowy i zobaczymy za kilka kilometrów, jak będzie wyglądać spalanie. Moim zdaniem najlepiej taki test robić w trybie hybrydowym, czyli wtedy, jeżeli ta bateria będzie troszeczkę wyładowana, bo przejechanie 40 km spowoduje to, że tej baterii już praktycznie nie będziemy mieli i większość trasy będziemy pokonywać właśnie w trybie hybrydowym. Przy tych 120 na godzinę jest tu całkiem cicho, jedzie się dość przyjemnie. Bardzo fajnie działa tutaj tryb adaptacyjny tempomatu oraz wspomaganie oraz trzymanie kierowcy na pasie ruchu. Działa to o wiele lepiej niż działało to w Mercedesie, gdzie możecie sobie tutaj kliknąć i zobaczyć, jak to tam działało. Tutaj jedziemy, pokonujemy zakręt i auto samo trzyma nas na środku pasa ruchu oraz pokonuje ten łuk. W Mercedesie praktycznie od razu wypadaliśmy z naszego pasa. Przejechałem prawie 6 km z prędkością około 120 na godzinę. Spalanie, które nam się teraz wyświetla, jest to 5,9 litra, z tym, że mamy 8 stopni na zewnątrz i dzisiaj jest naprawdę dość wietrznie. Co jak na hybrydę typu plug-in moim zdaniem jest całkiem sensownym wynikiem. Teraz pojedziemy sobie 140 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Przejechaliśmy prawie 6 km z prędkością 140 na godzinę i tutaj spalanie wyszło na 7,3 litra i z moich doświadczeń wynika, że rzeczywiście mniej więcej takiego spalania 7,5 litra trzeba się spodziewać. Zbiornik paliwa w X-Ceedzie z napędem plug-in ma 37 litrów, gdzie w standardowym X-Ceedzie jest to 50 litrów. Mimo to zasięg X-Ceeda to i tak około 700 km. Jedziemy teraz egzemplarzem, który ma przejechane 40 000 km. Ile kosztuje taka Kia? Jeżeli chcemy kupić takiego crossovera, musimy się liczyć z wydaniem około 100-110 tysięcy złotych. Gdybyśmy chcieli kupić nowego X-Ceeda z tym napędem, musimy przygotować około 150 tysięcy. Czas na pomiar 0-100. Ale czekaj. Czy ty nadal nie zasubskrybowałeś mojego kanału? Czas to zmienić. Mamy hamulec w podłogę, gaz do dechy i ruszamy. Zamielił kołami. Katalogowo mamy tutaj 11 do setki. Już mamy 60, 80 i jest 100. Coś czuję, że będzie szybciej niż to 11 sekund, które deklaruje producent. Sprawdźmy. 10:31. Jedziemy teraz sobie kawałeczek po mieście. Zrestartuję komputer pokładowy. Zmienię tryb na automatyczny. Zobaczymy, jak będzie wyglądało spalanie
po dojeździe do naszego miejsca docelowego. Przejechaliśmy ponad 4 km w gdańskiej miejskiej dżungli. No i właśnie dla takich wyników, jakie mamy tutaj na środkowym wyświetlaczu, powinno się kupować to auto. Przejechaliśmy sobie 4,2 km, jechaliśmy 8 minut, 9 minut i spaliliśmy 0 litrów na 100 km. Dla kogo jest to auto? To auto najlepiej odnajduje się w środowisku miejskiej dżungli, gdzie właściciel tego auta na co dzień dojeżdża w jakieś miejsce w korkach, podróżuje maksymalnie 20 km w jedną stronę, żeby mógł sobie pojechać, powiedzmy, do pracy i z powrotem, wrócić do domu, podładować się i następny dzień to samo. Wtedy to auto odnajduje się najlepiej. Wtedy to auto najmniej pali i przyniesie najwięcej oszczędności, no bo kupując auto z napędem typu plug-in, liczymy na to, że przyniesie nam oszczędności, no bo ładujemy go sobie z gniazdka w domu, nie musimy zajeżdżać na stację benzynową, a jeżeli to robimy to bardzo rzadko. To auto na pewno nie jest dla kogoś, kto nie ma na co dzień podłączenia do prądu, to znaczy kto na co dzień nie może tego auta podłączyć do swojego domowego gniazdka, bo podłączając to auto codziennie na stacji ładowania, musimy się liczyć z kosztem około 20 zł za każde ładowanie, żeby przejechać jakieś 40-50 km. Czy warto? Moim zdaniem nie warto chodzić, szukać codziennie stacji ładowania, która jest raz wolna, raz zajęta, tylko po to, żeby przejechać 50 km. Takie auto wtedy nie ma zupełnie sensu i o wiele lepiej rozważyć wtedy zakup Xceeda z napędem spalinowym. Jest to naprawdę udane auto, które daje o wiele więcej, niż można by się tego spodziewać w tej cenie. Ma bardzo dobre systemy adaptacyjne jazdy. Jeżeli korzystamy z niego w należyty sposób, to jego spalanie będzie naprawdę bardzo dobre, rzekłbym nawet rewelacyjne. Mamy tutaj dobre multimedia. Do wykonania w środku też nie możemy się za bardzo przyczepić. To auto daje frajdę z jazdy, miło się nim pokonuje zakręty, jest dobrze wygłuszone. Jazda po jakichś nierównościach też nie sprawia większych problemów. Gdybym poszukiwał crossovera, myślę, że rozważałbym zakup Kii Xceed.